Czołem, ja nazywam się Przemek Dubiński. Robię filmy o górach i nie tylko, a dziś zapraszam Was na długą wędrówkę po Wielkiej Fatrze. Do zrobienia mamy ponad 22 km, także poczujemy góry. Moją bazą wypadową była tradycyjnie Corno Owca w Żabnicy, z której wyruszyłem skoro świt w kierunku granicy ze Słowacją. Słońce pięknie świeciło, a ja cieszyłem się, że w końcu odwiedzę szlak, o którym myślałem od paru lat. Po 2 godzinach jazdy w pięknym terenie dotarłem do miejscowości Wiśna Rewuca, zaparkowałem darmowo i bezpiecznie dzięki uprzejmości właścicielki Chata Chorec i ruszyłem na szlak. Także przede mną szlak 22-kilometrowy, no i liczę na to, że będzie kapitalnie. Widoki już są naprawdę obiecujące. Spędzę tutaj, a wy ze mną cały dzień. Także no cóż, tylko się trzeba cieszyć, radować, że jesteśmy znowu w górach, bo jest super, no. Pogoda dopisała baja. Idziemy, bo musimy dojść na szczyt Ploska i potem tam już według danych z bloga Hasające Zające, którego serdecznie polecam, jeśli macie zamiar planować wyprawy, no to bardzo fajnie wszystko opisane, super sprawa, a tymczasem ciśniemy. Coś nieprawdopodobnego. To jest po prostu przepiękne miejsce. W ogóle nie żałuję, że tu przyjechałem, no. Także widzicie, no, Wielka Fatra jest po prostu kapitalna. No, te widoki, naprawdę warto przyjechać sobie i takim spacerem, tak troszkę bieszczadowo, ale jednak inaczej, widok na piękne góry, no po prostu cudo, cudo, naprawdę cudo. No i zobaczcie, śnieg jeszcze w maju na Wielkiej Fatrze. Taki, o, no, zaraz będzie schodził. No i mamy też krokusy, co jest chyba no takim miłym zaskoczeniem. Nie wiem, no nie wiedziałem, że o tej porze tutaj jeszcze będą krokusy. Jesteśmy na 1400 metrów w Sedlo Ploskiej. Tak, jeszcze nie jest wiosennie, ale fajnie. No tam Mała Fatra, Stoch, Wielki Rozszutec. Cieszy oko. Cieszy.
Jednak, cholera, o każdej porze roku te góry sprawiają radość. Frajda jest. Zobaczcie, coś nieprawdopodobnego. Za mną normalnie całe takie połacie krokusów. No przepięknie to wygląda. Tak samo tam. No niesamowite, niesamowite. Naprawdę przepiękna sprawa. Super, super, genialne wręcz. Nieprawdopodobna przyjemność. No i jesteśmy, Ploska, 1532 metry. Można nawet, szczerze mówiąc, zrobić sobie no tylko Ploskę. I też są, no naprawdę, dobry taki trekking. Wyszło gdzieś tam, bo ja się zaszedłem niestety, drugi raz wszedłem na ten szczyt. I teraz idziemy na Ostredok czerwonym szlakiem. No ale nie, jednak jest trochę tego śniegu. Tylko tam to byłyby raczki potrzebne. Tak jak obserwowałem, jak szedłem sobie, to wydawało mi się właśnie, że cholera, no będzie problem, jak tędy poprowadzi szlak, ale widzę, że szlak nie prowadzi generalnie przez ten śnieg, tylko tutaj idziemy bokiem. No to pół biedy. Natomiast jest taki mało przyjemny teraz fragment. Tak uważam, już bym chciał być u góry. Za ciekawy ten szlak nie jest. Spróbujemy go po prostu przebrnąć i tyle. No i co? No i mamy taką niespodziankę na szlaku. Cholera. No i dobra, ja nie mam raczków. Tego śniegu jest kupa, bo tam widziałem, nie było niby teoretycznie za dużo, ale widziałem, że tam ktoś musiał wpaść i praktycznie było pod kolano. Także grubo. No właśnie mówię, no te ślady tutaj, one świadczą o tym, że ktoś próbował wleźć, no ale nie wlazł. No nie wiem, kurczę, no. No jak coś, to się wrócę i tyle, no przemyślę sobie to chwilkę. Bo nie wiem, jak tam jest, wiecie co, bo jak szedłem od tamtego szczytu, no to właśnie tego się obawiałem, bo widziałem, że mówię, cholera, na tym, tutaj gdzieś na tym podejściu to jest pełno śniegu i mówię, żeby tak nie było, no. Nic, no spróbuję, tylko że to cholera, no nie wiem, czy to jest sens się tu pchać, no.
Tym bardziej, że ta noga mnie boli, kurde, no. A chciałbym znowu tam wleźć, no. No nie jestem zadowolony, szczerze mówiąc, no ale nie wziąłem raczków, no. To jest właśnie to, że raczki to warto sobie zawsze zabrać, gdzieś tam jeszcze nawet w czerwcu, na wszelki wypadek włożyć, one nie ważą dużo i wtedy nie ma takich niespodzianek, chociaż jak śnieg byłby sypki, to te raczki też tak wiele nie pomogą. Dobra, ja przemyślę i zobaczymy. No, jakoś przeszedłem, także nie najgorzej, tam boczkiem ktoś wydeptał po prostu, tylko się rozejrzeć trzeba było i już było nie najgorzej, także można było sobie spokojnie iść. Mamy według zegara 1504 metry, a szczyt ma 1579 chyba. No i znowu zobaczcie coś pięknego, bo znowu mamy krokusy. W teorii jest 17 km tego całego trekkingu. Powinno mi zostać 5 km do samochodu, także już niedaleko. Noga jakoś mniej doskwiera, no ale jest to podchodzenie. Potem będziemy schodzić. No ale nie, no jestem zadowolony, że się udało przejść. Nie no, pięknie tu jest. No i te krokusiki, także wiecie, jak chcecie sobie przyjechać spokojnie na krokusy, to tam widzieliście na filmie były całe łąki. Tutaj co chwilę gdzieś te krokusy też są. Także jest kapitalnie po prostu. Trochę odżyłem. Byłem taki niezadowolony z tego powodu, żebym tam gdzieś się wycofał, bo to zawsze nieprzyjemne zdarzenie, jak się rezygnuje. No i byłby to taki, no nieprzyjemna sprawa. No ale tu jest cudnie. Patrzcie i podziwiajcie. No to dotarliśmy na Ostredok 1500, ściąga 93 metry nad poziomem morza. Wielka Fatra, przepięknie, tak jak widzicie za mną. Zaczyna bardzo ładnie już słoneczko podświetlać. Ja Was teraz zapraszam na widoki właśnie z tego bardzo fajnego szczytu. My widzimy się w kolejnym odcinku i pamiętajcie, nie siedźcie w domu, tylko idźcie w góry. Ciao! Powiem wam, że nie wiem, o co chodzi, ale tu jest Ostredok i tam był Ostredok. Przedziwne. Aż sprawdzę w aparacie, bo robiłem fotę. Może ma szczyt 2 wierzchołki, bo to też jest możliwe. O, to byłoby ciekawe. Ale powiem wam, że to jest miejsce, gdzie jest pomieszane, są Beskidy z Bieszczadami jakby. I jeszcze trochę Tatr. To jest taki miszmasz, bardzo fajny, no.
Ten lodowiec jednak miał pomysł. Cholera. I sprawdziłem i tam, gdzie byliśmy, to jednak, nie wiem, tam było coś dopisane po słowacku, więc nie rozumiałem za bardzo, ale było 3 metry niżej niż tutaj. Także najwyższy moment to był właśnie, w tej chwili go minęliśmy. Także tak czy inaczej zdobyliśmy ten szczyt. Miałem powiedzieć Bieszczacki, bo przecież tutaj to tak to wygląda właśnie.